Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Olechniewicz, Goodman Group. Dzisiaj pokażę Wam kolejną aplikację, z której będziecie mogli sobie całkowicie bezpłatnie korzystać, a ta aplikacja będzie dotyczyć wsparcia w uzyskaniu rekomendacji dla płatności do dostawców. Już tłumaczę Wam, o co chodzi. Kliknijcie sobie w link, który znajduje się w poście i on przekieruje Was na stronę, gdzie znajduje się nasze narzędzie. Ja również zmienię widok, przejdę na tą stronę i mamy tutaj w nagłówku kalkulator skonto Dynamic Discount. I teraz o co chodzi? Czym jest kalkulator skonto? Albo raczej czym jest skonto w ogóle? Więc skonto to możliwość uzyskania dodatkowego rabatu w zamian za skrócenie płatności do dostawcy. I wielu dostawców informuje nas o tym, chociażby w różnego rodzaju notatkach na fakturach, że jeśli zapłacimy im na przykład 10-20 dni szybciej, to dzięki temu możemy uzyskać 3-5% dodatkowego rabatu. Następnie wystawiają nam na przykład korektę do faktury. Z tymi korektami, to od razu Wam powiem, będzie bardzo ciężko, dlatego że zbliża się wielkimi krokami KSeF. My już na szkoleniach mówimy kupcom, w jaki sposób sobie z tym poradzić, jakie procedury wdrożyć, żeby te problemy sobie ograniczyć. Ale przejdźmy teraz nie do KSeF-u, a do naszego narzędzia. Do napisania tego narzędzia trochę zainspirowała mnie Magdalena Biłas-Mazurczyk, która na co dzień jest dyrektorem w dziale zakupów w firmie BNI, czyli Bank of New York, i która kilka lat temu miała u nas prelekcję dotyczącą właśnie Dynamic Discount, czyli w jaki sposób u nich tym procesem się zarządza. A ponieważ nie widziałem ich aplikacji, więc stwierdziłem, że wymyślę sobie coś takiego, co mi ułatwi działanie właśnie, typowanie tych dostawców i z kontami. Więc przejdźcie sobie niżej. Oczywiście ze względu na to, że aplikacja dotyczy płatności i dotyczy Dynamic Discount, no to nazwaliśmy ją PayDiddy. Ta aplikacja jest zbudowana w standardowy, jak to u nas, sposób. To znaczy po lewej stronie mamy panel administracyjny, a po prawej będą nam się wyświetlać wyniki. To, co musimy zrobić, to wprowadzić tutaj listę faktur, tych, które są objęte skontem. No innych raczej nie ma sensu, tak? To nie ma w ogóle takiej potrzeby. W związku z tym taką listę najpierw trzeba sobie przygotować i wyeksportować do pliku CSV. Oczywiście możecie sobie tutaj szablon takiego pliku CSV pobrać, ponieważ te dane potem muszą, tak powiem, odpowiednio być przeliczone. Ja pobiorę sobie teraz taki plik i zobaczycie, że za chwilę tutaj na dole wyświetli mi się cała lista zaimportowanych faktur. Więc robię sobie importuj, klikam OK i zobaczcie, tutaj na dole mam zaimportowaną całą bazę faktur, przy których mam z konta. Mamy nazwę faktury, z jakiego dnia ona jest, dni płatności. Płatność standardowo powinna nastąpić w danej dacie, wartość netto, wysokość podatku VAT, ile brutto będzie, procent z konta, czyli ten rabat dodatkowy, który da nam dostawca za szybszą płatność, no i o ile szybciej musimy mu zapłacić, żeby ten rabat uzyskać. Tak? Zobaczcie, mogą być te różne dni przy różnych fakturach, bo dotyczy to różnych dostawców. No i data ze skontem, nie? Czyli kiedy ta płatność powinna nastąpić, żeby ten rabat nam się policzył. No i mamy oszczędności. Na razie, jak widzicie, jest tutaj 0, dlatego że nie określiliśmy żadnych kryteriów dotyczących tego, ile mamy pieniędzy i kiedy będziemy chcieli zapłacić oraz o ile dni szybciej. No więc ustalmy sobie najpierw jakiś budżet. Zakładam, że może powstać w każdej firmie taka sytuacja, że ma jakiś budżet, który przeznaczy na szybszą płatność do jakiejś puli dostawców. No więc wpiszę sobie 1 000 000 złotych. Mamy bańkę, tak? Ustalę datę, tak? Czyli kiedy powinna ta płatność nastąpić. No, załóżmy, że będzie to 29 piątek. No i już mam pewne rzeczy ustalone, tak? Czyli kiedy będę płacił i jaką kwotę mogę na to przeznaczyć. Co jeszcze powinienem zrobić? Powinienem wpisać, o ile dni szybciej zapłacę tym dostawcom. No bo też mogę sobie to określić, wręcz bym powiedział, że powinienem. No i zrobimy
że będzie to 20 dni. Zobaczcie, co się stało. Automatycznie po prawej stronie pojawiła mi się lista rekomendacji i pewne wyliczenia. Czyli tak, miałem 1 000 000 złotych, wykorzystam na te szybsze płatności w rzeczywistości 981 tysięcy, pozostanie mi jeszcze 18 tysięcy i zaoszczędzę na tym 76 696. System wytypował mi 5 faktur do tego, żebym taką operację przeprowadził. Tutaj mam listę tych faktur, które zostały wybrane z całej tej puli 39, którą zobaczcie tutaj mamy poniżej i dzięki temu jestem w stanie uzyskać ten określony rabat. Tą listę mogę sobie wyeksportować. W tym momencie w pliku eksportu, zobaczcie, mamy wszystkie niezbędne dane. A tutaj nie będziemy tego potrzebować. Proszę, czyli mamy nazwę faktury, z jakiego dnia, ile dni płatności, płatność kiedy powinna nastąpić standardowo, wartość netto przed, wartość po, czyli po odliczeniu tego eskonta, wysokość tego eskonta, no i data z eskontem, czyli ta data, w której ta płatność powinna nastąpić, żebyśmy mogli uzyskać ten określony rabat. Czy to jest cała możliwość tego narzędzia? Oczywiście to narzędzie pokazuje nam o wiele więcej, no bo tutaj mamy wybrane najkorzystniejsze zestawienie. Co to oznacza? To oznacza, że z całej tej puli faktur dla danego budżetu i dat system wylicza nam najkorzystniejszą dla nas opcję. Czy to jest dużo liczenia? No słuchajcie, podstawowe narzędzie każdego kupca, kalkulator, szybko licząc, jeśli mielibyśmy 40 faktur, wybrać musielibyśmy z 10 i z tych 40 uzyskać najlepszą możliwą kombinację, no to szybko licząc powinniśmy sobie sprawdzić jakieś 1 200 000 w pamięci, 8 600 000 ponad kombinacji, żeby znaleźć tą, która będzie dla nas najbardziej dogodna. Czy ten system wykonuje tyle obliczeń? No, zbliżoną wartość. My go trochę usprawniliśmy, zaokrąglamy pewne tam kwoty, nie liczymy groszy, tylko liczymy pełne złotówki i tak dalej. Dzięki temu on jest w stanie podołać temu wyzwaniu, tak, żeby podać nam tą, przynajmniej przybliżeniu, najkorzystniejszą rekomendację. Na niektórych, od razu Wam powiem, przeglądarkach może Wam trochę przymulić, no bo on musi to wszystko policzyć i jeśli komputer będzie dość słaby, no to trochę mu to, tak powiem, czasu zajmie, więc nawet jak pojawi Wam się taki komunikat, że nie ma odpowiedzi ze strony, no to tam kliknijcie parę razy czekaj i w końcu Wam ten wynik powinien podać. Co jeszcze tutaj widzimy w tym narzędziu? Zobaczcie. Jak zjedziemy sobie na dół, to zobaczymy, że pełna wartość tych faktur wszystkich netto to jest 11, tam prawie 0,5 miliona. Brutto to jest 14 144, ale zobaczcie, co się pojawiło tam po prawej stronie, że pełna oszczędność, którą jesteśmy w stanie uzyskać tutaj, to jest 325 000. No i teraz możemy się zastanowić, z czego to jest wyliczone. No więc system podał nam wszystkich dostawców, którzy łapią się na skonto. Tak? On podał nam wszystkich dla 20 dni, ale ten wynik tutaj na górze podał nam tylko tych, którzy są najkorzystniejsi dla kwoty 1 000 000 złotych, czyli tą, którą w rzeczywistości dysponujemy. My oczywiście jesteśmy w stanie sobie ich wyfiltrować, czyli wyfiltrujmy sobie tych, którzy się kwalifikują, no i zobaczymy, że żeby uzyskać te 325 000 dodatkowego rabatu, to powinniśmy mieć pulę pieniędzy w wysokości 6 767 000 złotych, a nie 1 000 000. Jeśli to by była nasza pula, no to w tym momencie moglibyśmy uzyskać ten maksymalny rabat. Mam nadzieję, że Wam się to narzędzie przyda. Z mojego punktu widzenia może być dość ciekawe, może bardzo ułatwić pracę, a przede wszystkim obliczania niektórych rekomendacji, znaczy tych związanych właśnie z płatnościami. Co jeszcze mam dla Was dzisiaj? Oczywiście serdecznie polecam Wam udział w tegorocznej konferencji zakupowej Procurement Angels, która odbędzie się 25 i 26 września w Warszawie w hotelu Airport Okęcie.
Co roku na konferencji spotykają się najlepsi eksperci w dziedzinie zarządzania zakupami z Polski. Zresztą też będzie kilka osób spoza kraju w tym roku, no ale to już pewnie zobaczycie na miejscu. Ostatnio miałem takie pytanie, a czym ta nasza konferencja się wyróżnia? I powiem Wam, że co roku mam tą samą odpowiedź. Ta konferencja jest zakupowa. Co to oznacza? To oznacza, że odcinamy całe pukanie czereśni i koncentrujemy się tylko i wyłącznie na zarządzaniu zakupami. To dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć. In the world of deals and plans, guiding hands, the strongest stands. Through the numbers, through the lines, they bring value, they refine. Dormant angels, sharp and bright, finding, saving, shining light. Every contract, every way, they make magic every day. Strategic minds, they see ahead.